W dzisiejszym odcinku Krypto Ogłoszeń poinformujemy Was o audycie przeprowadzonym na giełdzie Binance. Wspomnimy o współpracy TomToms z Chainlink oraz poruszymy wątek kolejnej akcji buyback tokenów Tencent. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Binance w ramach procesu Proof of Reserve współpracuje z zewnętrznym audytorem w celu przedstawienia dowodu własności posiadanych zasobów. W wyniku przeprowadzonego audytu odbędzie się kilka dużych transferów między portfelami Binance. Sui zapowiada, że platforma Turbos może zostać bardzo popularną platformą transakcyjną. W przyszłym tygodniu zostanie wprowadzona bardzo duża aktualizacja tej aplikacji. MovePad to pierwszy GameFi Launchpad stworzony dla ekosystemów Aptos oraz Sui. Celem MovePad jest stworzenie łatwiejszego i bezpieczniejszego dostępu do kapitału dla nowo powstałych projektów. BitKeep nawiązuje partnerstwo z BitGet. Użytkownicy BitKeep uzyskają dostęp do BitGet Futures DApp i będą mogli cieszyć się wygodnymi, kompleksowymi usługami handlu instrumentami pochodnymi. Arkia informuje, że sieć Hedera pozwala posiadaczom tokenów Hebar przekazywać tokeny na staking bez ryzyka. Hashgraph zapewnia uczciwy i wiarygodny porządek transakcji. Dodatkowo uzyskujemy informację, że Dabradar wydał kompletny przewodnik po obstawianiu tokenów Hebar na sieci Hedera. Piracka społeczność projektu Pirates of the Island rośnie. Po pierwszej rundzie sprzedaży Genesis NFT Pirates liczba posiadaczy tych tokenów przekroczyła 300. Aukcja pakietu gwarantowanej alokacji zostanie rozstrzygnięta dzisiaj o godzinie 13 czasu polskiego. Zespół Kanga dodał mniejszy pakiet 50 tokenów KNG o wartości $100. Jest to pakiet dla osób, które wierzą w ten projekt, lecz nie chcą inwestować większej kwoty. TomToms, czyli południowo-koreańska marka kawy, integruje kanały cenowe Chainlink na sieci Polygon. Przeprowadzana integracja ma pomóc w obliczaniu cen NFT na rynku i agregatorze Haste. Ten tydzień jest kamieniem milowym dla projektu Radix. Przy projekcie Radix pracuje już ponad 100 osób. Oznacza to, że ponad 80 osób dołączyło do Radix w ciągu ostatnich 18 miesięcy, aby pomóc w stworzeniu radykalnie lepszego systemu finansowego. Dzisiaj rozpocznie się audyt wersji 2.0.0 beta DAO. Deweloperzy zajmujący się smart kontraktami mogą pomóc w szukaniu błędów w ramach inicjatywy Bug Bounty stworzonej przez DAO. Vici informuje o niedawnym wybiciu NFT wartego 1,5 miliona euro. NFT reprezentuje rzeczywiste zapasy włoskiej firmy samochodowej. Vici wspólnie z Samplimi Capital buduje nowe modele pozyskiwania kapitału bez długów przy użyciu mocy technologii NFT. Cotygodniowa aktualizacja NFT i gier opartych na technologii blockchain od Crypto.com. NFT Marketplace X2Y2 będzie egzekwować tantiemy ustalane przez twórców zarówno w przypadku istniejących, jak i nowo uruchamianych projektów. Dodatkowo na Twitterze X2Y2 pochwaliło również OpenSea za zajęcie stanowiska w sprawie tantiem dla twórców. Kierowana przez społeczność organizacja ApeCoin DAO uruchomiła własny rynek NFT. Rynek zawiera listę NFT z kolekcji należących do Yuga Labs. Unikalne funkcje rynku obejmują staking ApeCoin, integrację metadanych NFT, a także niższe opłaty dla sprzedawców. Magic Eden integruje się z siecią Polygon, aby przyspieszyć rozwój gier opartych na blockchainie. Kilka firm zajmujących się tworzeniem gier takich jak Bora, by Kakao Games, Intela X i Boomland ma zadebiutować na Polygon Launchpad w grudniu. Chiliz informuje, że kampania OKX Football Festival Staking jest już dostępna. Już teraz przez najbliższe 3 dni można przekazywać swoje tokeny Chiliz na staking, cieszyć się do 120% IPA, darmowym airdropem NFT oraz wziąć udział w losowaniu dużej puli nagród. Tencent dokonał zakupu 100 000 swoich tokenów za pomocą narzędzia automatycznego wykupu na PancakeSwap. Na dzień 28 listopada Tencent odkupił łącznie 866 000 swoich tokenów i wszystkie odkupione tokeny zostały spalone. Sui nawiązuje nowe partnerstwo z Cetus Protocol. Cetus jest giełdą DEX i protokołem skoncentrowanej płynności zbudowanym na Aptos i Sui. Jeśli kupowałeś lub wymieniałeś kryptowaluty na giełdzie Binance, prawdopodobnie natknąłeś się na BUSD. Aby poznać więcej szczegółów dotyczących tego stablecoina, zapraszamy do zapoznania się z artykułem załączonym do tweeta. Rząd Salwadoru tworzy Narodowe Biuro do Spraw Bitcoina. Stworzone biuro będzie nadzorować wszystkie lokalne projekty związane z cyfrowymi aktywami. Do tego ma współpracować z innymi krajami w sprawach związanych z Bitcoinem. Pomimo przedłużającej się bezcen na rynku kryptowalut, władze Salwadoru wydają się być mocno zdeterminowane, by rozwijać swoją strategię dotyczącą Bitcoina. Zgodnie z niedawnym postem na LinkedIn, rząd utworzył Narodowe Biuro do Spraw Bitcoina, które będzie funkcjonować jako wyspecjalizowana jednostka administracyjna z autonomią funkcjonalną i techniczną. Agencja będzie miała pełną swobodę dotyczącą zarządzania i konsultowania krajowych projektów
projektów związanych z Bitcoinem oraz łączenia sił z organizacjami innych krajów w inicjatywach związanych z wiodącą cyfrową walutą. Celem OnBTC będzie projektowanie, diagnozowanie, planowanie, programowanie, koordynowanie, monitorowanie, mierzenie, analizowanie i ocena planów, programów oraz projektów związanych z Bitcoinem. W 2022 roku zainstalowano tylko 6100 bitomatów, czyli 3 razy mniej niż w 2021. W 2021 roku na rynku pojawiło się ponad 20 300 nowych bitomatów. W tle widać było jednak gwałtowny wzrost cen większości aktywów cyfrowych. Teraz trwa bessa, która wpłynęła na tempo montażu tego typu urządzeń. W efekcie w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2022 roku na rynku pojawiło się tylko 6100 nowych bitomatów, to około 3 razy mniej niż w 2021 roku. Całkowita liczba bitomatów na całym świecie wynosi 38 863 sztuki. Niekwestionowanym liderem są Stany Zjednoczone, posiadające na swoim terytorium ponad 34 000 takich maszyn. Kanada jest na drugim miejscu z 2698 egzemplarzami. Hiszpania może pochwalić się 270 bitomatami. Na kolejnym miejscu jest Polska z 213 urządzeniami. Z kolei pierwszy kraj, który uznał Bitcoina za prawny środek płatniczy, Salwador, ma na swoim terytorium 212 bitomatów. Obecnie znajdujemy się na rynku niedźwiedzia, jest to fakt, który trudno już zignorować. To jak długo potrwa ten okres presji na spadek cen jest oczywiście głównym pytaniem, jakie pojawia się teraz w głowach inwestorów. Inwestorzy zastanawiają się, czy miną lata, zanim Bitcoin rozpocznie kolejny rajd cenowy. Czy może hossa nadejdzie znacznie wcześniej? Jeśli przyjrzeć się bliżej, można już zauważyć pewne sygnały, które mogą sugerować stosunkowo szybkie ożywienie. Sentyment na rynku kryptowalut jest wprost kiepski. Świadczy o tym choćby fakt, że wielu inwestorów spodziewa się, iż obecny kurs Bitcoina nie wykreślił jeszcze dna. Wielu prognozuje dalsze spadki, np. do $12 000 jako możliwie ostateczne dno. Istnieje jednak szansa, że cena nigdy nie zapadnie się tak głęboko podczas bessy. Analityk makro Henrik Zemberg twierdzi, że cena Bitcoina jest nadal bardzo ściśle skorelowana z rynkiem akcji, a w szczególności z S&P 500. Zdaniem Zemberga istnieje spora szansa, że giełda może znów zacząć rosnąć, a Bitcoin pójdzie razem z nią w górę. Możliwe, że będą to nawet granice 90–110 000 $. Również analitycy techniczni patrzą obecnie z nadzieją na wykres Bitcoina. Zdaniem Alana Tardigrade widoczna jest 20-tygodniowa bycza dywergencja na wskaźniku On Balance Volume. Według niego świadczy to o osłabieniu impetu spadkowego i może zwiastować poważny rajd. Blogerka Jane Manhun Wong ogłosiła, że na Twitterze ponownie pojawią się prywatne wiadomości. Według niej platforma planuje wykorzystać protokół Signal do szyfrowania danych. Manhun Wong podzieliła się na swoim mikroblogu zrzutami ekranu z kodu aplikacji Twittera na iOS. Wong dodała, że nowa funkcja jest opracowywana również dla systemu Android. W swoim mikroblogu Musk podzielił się swoimi pomysłami na rozwój Twittera i zademonstrował działanie platformy. Z informacji przekazanych przez Muska wynika, że w ciągu ostatnich 7 dni Twitter notował średnio 2 miliony nowych użytkowników dziennie. W planach nowego CEO jest także ponowne uruchomienie systemu weryfikacji, rozszerzenie możliwości formatowania tweetów oraz wprowadzenie płatności. Niektórzy członkowie społeczności kryptowalutowej spekulują, że Twitter wprowadzi również opcję płatności kryptowalutowych. Bitcoin i Dogecoin są postrzegane jako główni kandydaci na instrument płatniczy, ale w sieci społecznościowej zachodzą też inne, mniej oczywiste zmiany. Według Lunar Clash, odkąd Musk przejął platformę, ilość spamu dotycząca kryptowalut spadła o ponad 50%. Jest to największy spadek od stycznia 2018 roku. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!